Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką narzutkę. W zasadzie to może być cardigan, bezrękawnik, kamizelka, narzutka. To od Was zależy, co w zasadzie potrzebujecie. Wzór jest bardzo uniwersalny i można go dostosować do własnych potrzeb. Ja postanowiłam sobie zrobić taką długą w zasadzie kamizelkę, bezrękawnik, ponieważ mam tutaj taki króciutki rękawek, dosłownie aby założyć jako narzutkę na taki top na ramionczkach. Myślę, że taka część mi się przyda, w razie czego oczywiście mogę sobie dorobić dłuższy rękaw, ale aby zrobić ten kardigan, potrzebujemy takie paski złożone z kwadratów. Jest to taka właśnie dekoracja tej części tutaj, ale żeby zacząć ten kardigan, musicie niestety wykonać kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet takich kwadracików, bo to w zasadzie od Was będzie zależało, ile umieścicie sobie takich pasków i takiej dekoracji. Wzór na taki kwadracik będzie na dole w opisie, to znaczy podlinkuję film, w którym będzie można znaleźć, jak wykonać taki kwadrat, jak połączyć. Natomiast w tej części zajmiemy się już tworzeniem kardiganu, więc tutaj będzie potrzebny nam już gotowy pasek. Ja oczywiście wszystko Wam wytłumaczę, jak będziemy robić ten kardigan. Natomiast jeżeli jesteście zdecydowani, to zapraszam do części pierwszej, żeby wykonać sobie kardigan, a w tej części wytłumaczę Wam dokładnie, ile takich kwadratów trzeba zrobić, czym się sugerować i oczywiście jak będziemy go wykonywać. Dla przykładu ten kardigan będzie mniej więcej tak wyglądał. To jest taki szybki schemat wycięty z wzorkiem. Kardigan w ogóle robimy od dołu w całej szerokości, zarówno panel tylny, jak i panel przedni, więc liczba takich kwadratów to jest docelowa szerokość Waszego kardiganu, wszystkich Waszych właśnie kwadracików. Natomiast jak mówię, trzeba sobie to zaplanować i policzyć. Kwadracik jest mały, więc szybko się go robi i też bardzo fajnie, delikatnie wygląda. Bardzo mi się podobają takie kwadraty wplątane we wzór. Mam nadzieję, że Wam się również to spodoba. Tak wygląda w przybliżeniu. Wzór na tyle fajnie wygląda, że właściwie wygląda też bardzo efektownie z drugiej strony. Jak wiecie, te wszystkie nasze takie narzutki, kardigany, one bardzo często też widać lewą stronę, więc trzeba sobie tak zrobić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No i oczywiście na końcu też mówię, że tak jak tutaj widzicie, ja mam taki krótki rękawek, w zasadzie w formie takiej właśnie kamizelki, ale ten rękaw można zrobić sobie długi i może być taki długi, właśnie fajny kardigan z takim przewiewnym, ładnym, fajnym rękawem. To wszystko zależy od tego, co potrzebujecie. No i mój kardigan jest długi, ale taką kamizelkę można sobie zrobić też krótszą, jeżeli lubicie oczywiście takie krótkie kamizelki. Tak wygląda moja kamizelka, mój kardigan. Natomiast jeśli chodzi o szydełko, kwadraciki robiłam szydełkiem mniejszym, 2,75, żeby one mi się nie rozszerzały. Cały wzór wykonałam szydełkiem 3,25. Trzeba sobie tak dobrać szydełko, żeby oczywiście odpowiednio się kardigan tutaj naciągnął, żeby się nie marszczył. No i jeśli chodzi o włóczkę, to ja użyłam włóczki od firmy Kokonki. Jest to oczywiście włóczka bawełniana, 100% bawełniana, seria Nature. Ja zostawię te wszystkie informacje na dole w opisie, jak również link afiliacyjny, dzięki którym ja mogę sobie kupować włóczki i tworzyć dalej projekty. Także serdecznie Wam dziękuję za wszystkiego rodzaju wsparcia, za wspieranie kanału, za kupowanie przez linki afiliacyjne, za łapki w górę, za subskrypcje, polubienia filmu, no i komentarze. I mam nadzieję, że tym razem też dacie mi znać, kto będzie robił taki kardigan, bądź podobny, komu się podoba. Jestem ciekawa, czy w ogóle lubicie takiej formy ubrania. Ja jeszcze planuję jedną bluzeczkę z takich białych kardiganów, białych kwadratów, więc mam nadzieję, że też niebawem pojawi się kolejna, tym razem bluzeczka z takimi kwadracikami. Ok, no to zaczynamy pracować. Aby zacząć nasz kardigan, potrzebujemy takie dekoracyjne paski. Te paski składają się z małych kwadracików złączonych ze sobą boczną krawędzią. Oczywiście film instruktażowy, jak zrobić taki kwadracik, jest w opisie na dole pod nazwą część pierwsza kwadracik. Takie kwadraciki można wykonać razem ze mną. Jeśli oczywiście podobają Wam się inne kwadraciki, macie wzór, możecie również stworzyć kardigan z własnych kwadratów. Mi akurat spodobały się takie, więc pokazuję Wam
z takimi kwadracikami. Te kwadraty są naprawdę malutkie, ale bardzo szybko się je robi i przyjemnie. I po zrobieniu już kilku z nich naprawdę nie potrzebujecie wzoru, tylko można już zapamiętać i samemu stworzyć. Zobaczcie, 7,5 cm. No i oczywiście takie kwadraciki łączymy krawędzią boczną razem ze sobą po to, aby właśnie powstał taki pasek. Ten pasek będzie stanowił dekorację naszego kardiganu, dokładnie dolną część tego kardiganu i oczywiście liczba takich pasków, takich dekoracji jest dowolna. Ja dla przykładu narysowałam 3, ale oczywiście mogą być 2, może być w ogóle 1, a może być ich w ogóle więcej. Oczywiście to możecie sobie sami zaplanować. Tak naprawdę, żeby zacząć robić taki kardigan, potrzebujemy na początek pierwszy pasek, ponieważ od tego paska będziemy zaczynać. Robimy kardigan od dołu i od razu robimy sobie całą szerokość kardiganu, aż do momentu, gdzie będziemy wydzielać na pachy. Czyli cała szerokość tego kardiganu jest tworzona od razu. Jest to szerokość panelu tylnego, jak i panelu przedniego, prawego i przedniego lewego. Tak będzie wyglądał kardigan po złożeniu, czyli my tak naprawdę w ten sposób wykonujemy na razie tą część, która będzie jednolita, nie będzie miała szwów, będzie fajnie wyglądała, więc jest też to bardzo fajne, proste tworzenie kardiganu. Dopiero później, kiedy nadbudujemy już tą część, która będzie pod pachą, dopiero zrobimy sobie panel tylny i później zrobimy sobie panele przednie. Na początek skupimy się na panelu z naszych kwadracików i powiem Wam, jak zacząć. Oczywiście musicie sobie na początek zmierzyć, ile potrzebujecie długości, jak i szerokiej, przepraszam, nie długości paska, ale długość paska to będzie Wasza szerokość kardiganu. Ja dla przykładu około 50 cm potrzebuję, żeby był panel tylny, no i odpowiednio połowa idzie na panel przedni i połowa na panel tylny, więc w sumie około 100 cm. Jeśli chodzi o dokładność, to wiadomo, że są to kwadraty, więc nie jestem w stanie uzyskać dokładnie 100 cm. Zawsze gdzieś będzie plus minus parę centymetrów, dlatego mówię, że jest to mniej więcej szacowana liczba. Mi tutaj wyszło 52 cm. Oczywiście to jest jeden długi pasek. I pamiętajcie też, że wcale to nie jest tak, że musi być na przykład 8 kwadratów w środku i po 4 kwadraty na panel przedni i panel tylny, żeby równo się zginało w miejscu, gdzie jest kwadrat. Nie, właściwie jest to dowolna liczba. Oczywiście lepiej, żeby była parzysta, ale też nie ma takiego większego znaczenia, ponieważ ten pasek nie ma zszywania z boku. Ta część kardiganu będzie cały czas widoczna dookoła, więc nie ma tak naprawdę takiego jednego boku, więc wszystko jedno, czy zagięcie będzie na środku, czy po boku. Ważne, żebyście sobie dobrali taką liczbę, żeby stanowiła szerokość Waszego kardiganu. A my tak naprawdę będziemy wydzielać już na oczkach, tutaj na tych oczkach, które powstaną nam za wzorem, czyli za tym paskiem, więc żeby wydzielić sobie, przepraszam, równo na panel tylny i panel przedni, będziemy się sugerować liczbą oczek, a nie liczbą kwadratów. I tego naprawdę nie będzie widać, jeżeli bok będzie na przykład połową kwadratu, ponieważ tak jak wspominałam, to jest tylko wzór dekoracyjny, który stanowi całość kardiganu, więc nie ma wpływu na podział liczby oczek. Czyli dobieracie sobie taką liczbę kwadratów, która będzie odpowiednią szerokością dla Waszego kardiganu. I teraz tak, ja oczywiście przygotowałam sobie już 3 takie paseczki. Wszystkie sznurki pochowałam, tak jak Wam wspominałam w części pierwszej, po połączeniu tych wszystkich kwadracików oraz sposób łączenia tak samo pokazywałam. Wszystkie sznureczki sobie pochowałam od razu. To jest niestety taka może jedyna męcząca praca, ale uwierzcie mi, nie robimy kardiganu z całych kwadratów, ze wszystkich kwadratów, więc można się poświęcić i pochować te niteczki tylko dla tych paseczków. Ja w części pierwszej wspominałam, że łączenie kwadratu, czyli te dolne nitki, które zakończają mój kwadrat, zostawiam sobie w jednej pozycji, na jednym boku, ponieważ chcę, żeby boczna krawędź była ładnie zszyta, a wiadomo, że ta końcówka zawsze gdzieś wygląda inaczej, czyli tą część dolną zostawiam sobie tutaj na dole i teraz będziemy pracować, tworząc wzór na prawej stronie, czyli układamy sobie kwadracik na prawej stronie, obojętnie który, tak żeby był na prawej stronie,
czyli patrzymy sobie mniej więcej, która właśnie strona była prawa, to jest moja prawa strona i zaczynamy od tego rogu. Będziemy teraz budować wzór na tej stronie, czyli będziemy tworzyć krawędź górną. Ale jak dobrze zauważyliście, to nie jest początek kardiganu, bo na dole również mamy wzór. Ale ten kardigan tworzymy tak naprawdę etapami, częściami, ponieważ musimy doczepiać poszczególne tutaj elementy dekoracyjne. Więc to będzie tak wyglądało, że stworzę sobie wzór tutaj i gdy uznam, że jest już odpowiednia szerokość, doczepiam kolejny wzór dekoracyjny, oczywiście na prawej stronie. I znowu muszę odciąć nitkę tutaj i znowu zacząć od góry. Więc my cały czas tak naprawdę nie pracujemy jednym ciągiem, jedną nitką, ponieważ musimy wszyć w środek wzoru nasze kwadraty. Czyli my tak naprawdę część dolną możemy zrobić później. Po zrobieniu nawet całej wysokości możemy zrobić od razu ściągacz, bądź również jeszcze ten wzór środkowy. Ja jeszcze nie będę wykańczała dołu, bo jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał, wy już wiecie. Natomiast ja go tworzę na bieżąco, bardzo spontanicznie, więc mam nadzieję, że wyjdzie tak, jak ma wyjść. Czyli skupiam się na tym, żeby ułożyć moje paseczki w taki sposób, żeby to zakończenie, o którym Wam tutaj wspominałam, to dolne, gdzie ja miałam takie wystające nitki, żeby były na dole. To będę się martwiła później, czyli tutaj wybieram sobie całe oczka bez łączenia, czyli ta brzydsza część pójdzie na dół. I tak będę robiła za każdym razem, czyli ta część, gdzie była łączeniowa, będzie stanowiła dół, tak będzie lepiej się przyszywało, natomiast część równa oczek ładnych, przepraszam, będzie góra. Czyli tak, pokazuję wzór, zaczynamy od tej strony. Czyli tak, jestem na pierwszym kwadraciku, wyszukuję sobie tutaj miejsca pomiędzy tymi półsłupkami, tu dosłownie, gdzie było nasze oczko ścisłe, które tutaj tworzyło taki róg. Robię sobie pętelkę podstawową i doczepię tutaj włóczkę. Czyli zmniejszam pętelkę, przekładam i robię oczko ścisłe. Teraz cały rząd będziemy wykonywać półsłupki nawijane, czyli półsłupki z narzutem, wbijając się w oczka, które są tutaj już gotowe. Biorę szydełko większe, 3,25, czyli kwadraciki robiłam szydełkiem 2,75, natomiast wzór w środku będzie robiony większym szydełkiem o 0,5 mm, więc weźcie to pod uwagę, gdy planujecie swoje kwadraty, ponieważ wzór w środku będzie troszeczkę inaczej wyglądał, inaczej się układał. Ja chcę, żeby był troszeczkę taki bardziej luźny, więc wybieram większe szydełko. I teraz tak, w miejscu, gdzie połączyłam, jeszcze w środku przerabiam półsłupek nawijany. Pierwszy półsłupek, oczywiście zaznaczam sobie pierwszą pętelkę. I dalej będę szła zgodnie z moimi oczkami, czyli tutaj nie staram się nic zmieniać, wbijam się w każde oczko i półsłupek nawijany, czyli narzut, wbijam się w pętelkę, pobieram włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę i przeciągam przez 3. Tutaj oczywiście nie chcę uczyć już półsłupków nawijanych, ale dla przypomnienia. I teraz tak, tu pomiędzy, gdzie mieliśmy taki półsłupek zaciągnięty pomiędzy tymi dwoma wzorami, również można wybrać albo całą pętelkę, albo wbić się pod. Ale ja wybiorę pętelkę, ponieważ jak zabierzemy całość, to może się troszeczkę wyciągać do góry. A jak zostawię tą taką pętelkę od dołu, to będzie szło w równej linii. I teraz tak, mam już tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cały czas wybieram po oczku, 12, 13 i doszłam do miejsca, w którym mam tu, gdzie było oczko ścisłe, czyli 14. I teraz zobaczcie, mamy łączenie pomiędzy kwadratami i ja już sobie tutaj próbowałam i najlepszym sposobem jest zrobić w miejscu, gdzie mieliście łączenie, zawsze będzie jakaś dodatkowa pętelka, przez to, że musieliście albo doczepiać włóczkę, albo ją zakończyć. Pętelka środkowa, która tworzyła Wam wzór właśnie łączeniowy. I właśnie w tym miejscu zrobię 2 półsłupki nawijane. Czyli zobaczcie, przebijam się, przekładam włóczkę.
robię jeden półsłupek, robię narzut, jeszcze raz w to same miejsce robię drugi półsłupek i mam 2 półsłupki w tym miejscu. Dalej przechodzę już zwyczajnie, czyli po jednym półsłupku w każdym oczku. Wiem, że jest tutaj kolor czarny i możecie nie uchwycić dokładnie całego oczka, ale pobieram całe oczko i przerabiam półsłupki nawijane. Tylko w miejscu, gdzie jest łączenie, będę robiła na samym środku 2 półsłupki. Jeszcze przerobię drugi kwadracik i za chwilkę Wam pokażę, jak to u mnie wygląda i dlaczego właśnie tak wykonałam. Natomiast pamiętajcie, że liczba takich półsłupków w zasadzie jest dowolna. Nie jesteśmy ograniczeni żadną liczbą, oprócz tego, że może przydałaby się, żeby była parzysta, żeby sobie fajnie podzielić później na te panele, ale też jeżeli będzie nieparzysta, to zawsze można zostawić w środkowym panelu, więc nic się nie dzieje. Zobaczcie, z chwilą, kiedy dodałam tutaj 2 półsłupki, rząd się w miarę wyrównał, fajnie wygląda, nie ma żadnej dziur. Czyli tak, po zrobieniu ostatniego półsłupka z mojego kwadratu wybieram jakieś dowolne oczko w środku w łączeniu i przerabiam 2 półsłupki w jednym oczku, w jednej pętelce, tą, którą udało mi się tutaj znaleźć, a następnie przechodzę już znowu do tego środka, tutaj gdzie jest dokładnie to oczko, pomiędzy 2 półsłupkami i przerabiam po prostu półsłupki nawijane. I w taki sposób wykonujemy sobie ten pierwszy rząd, obrębiamy go, wykonując półsłupki z narzutem. Pamiętajcie, że po zrobieniu całego rzędu trzeba sobie mniej więcej sprawdzić, czy właśnie nie ściągnęły nam tych kwadratów, bądź nie wydłużyły. Dlatego, jeżeli robiliście cały czas tym samym szydełkiem, albo macie inne teraz to samo szydełko, sprawdźcie, że na przykład potrzebujecie gdzieś dołożyć więcej tych półsłupków. Pamiętajcie, że zawsze znajdzie się miejsce, że można zrobić po 2 półsłupki, jeśli uznacie, że robótka Wam się właśnie zawęziła, bo na przykład nie zmieniliście szydełka. Różne są przyczyny zawężenia. Wiadomo, że liczbę takich półsłupków trzeba dostosować do szerokości, którą obecnie macie tych kwadratów. Ja niestety zrobiłam też to metodą prób i błędów. Na początku wstawiałam po jednym wszędzie, nie stawiałam tutaj 2, dlatego stworzyła mi się taka przestrzeń brzydka, ale w końcu ostatecznie zostaję na tym, że przerabiam w każdym oczku po jednym, a tylko na środku po 2. Dobrze, przerobię do końca i pokażę Wam ciąg dalszy wzoru. Dobrze, przerobiłam sobie całą krawędź moimi półsłupkami nawijanymi i w tym miejscu, gdzie miałam łączenie, są po 2 półsłupki. I teraz tak, oczywiście fajnie by było sobie policzyć liczbę tych półsłupków, ale nie jest to konieczne, bo tak jak powiedziałam, nawet jeżeli wyjdzie Wam liczba nieparzysta, to nawet jeżeli jedno oczko zostanie przeznaczone na plecy, to nie będzie tego widać, jeżeli jednego braknie, jedno więcej będzie na plecach. Oczywiście kończymy ostatnim półsłupkiem w miejscu, gdzie tutaj mamy środek, czyli tą pętelkę i również wstawiam półsłupek nawijany. Jeśli zauważycie, że na przykład ta krawędź jest jeszcze troszeczkę nierówna, można zakończyć 2 półsłupkami, bądź nawet sprawdzić właśnie, jeżeli jest liczba nieparzysta, to sobie dołożyć tutaj. Oczywiście, jeśli będziecie robić ten pasek, to warto znać tą liczbę półsłupków, dlatego tak jak Wam wcześniej wspominałam, kardigan robi się etapami, czyli gdy zrobimy ten pasek i dorobimy do niego wzór, przyczepiamy kolejny pasek, który oczywiście znowu zaczynamy od nabrania tej samej liczby oczek i wyprowadzenia dokładnie w taki sam sposób tego samego paska, co tutaj. Czyli my musimy mniej więcej wiedzieć, jak się wbijaliście, ile zrobiliście takich półsłupków, żeby oczywiście kardygan był takiej samej szerokości i nigdzie się nie rozwężał, nie rozszerzał. Czyli tak naprawdę zanim my tak naprawdę zaczniemy robić, słuchajcie, drugi pasek, my musimy zrobić wzór pomiędzy paskami i dopiero drugi pasek zaczynamy robić od tej strony. I dobrze by było sobie po prostu zapisać tą liczbę, ewentualnie przygotować sobie wcześniej nawet 3 paski, tylko pierwszy rząd zostawić,
odciąć włóczkę, żebyście po prostu później pracowali na tej samej liczbie oczek za każdym razem. Na przykład po wykonaniu tego paska odcinam włóczkę, robię dokładnie to samo z drugim i na przykład z trzecim i dopiero teraz w tym samym dniu, jak wiem, że tak jak zrobiłam i mam tą samą ilość, mogę odłożyć dalszą pracę kardiganu, ponieważ będę miała pewność, że 2 paski mają tyle samo oczek. No, oczywiście nie trzeba, ale to jest takie ułatwienie. I teraz robię oczko do góry i będę pracowała wzorem na lewej stronie. Wzór może nie jest łatwy do pokazania na czarnej włóczce, ale niestety chciałam czarny kardigan, ponieważ będziemy pracować na oczkach ścisłych w przednią pętelkę i półsłupkach nawijanych w przednią pętelkę. Cały czas będziemy się wbijać i pobierać przednią pętelkę. Dzięki temu powstaje nam tutaj taki podwójny, fajny ściek. To jest wzór, tak będzie wyglądał ten wzór na prawej stronie, jasnym kolorem. Na ciemnym będzie zupełnie inaczej oczywiście. Natomiast to jest wzór, który będzie wyglądał tak na lewej stronie. Ja uznałam, że moją prawą stroną jest ta strona prawa. Natomiast jeżeli Wam się podobać będzie ta strona, będziecie musieli zacząć robić paski od oczek ścisłych, tak naprawdę z narzutem, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wzór na lewej stronie wykorzystać do innej bluzeczki, a teraz zrobić sobie dosłownie tak jak ja. No, oczywiście każdy wzór może mieć kilka zastosowań, więc myślę, że będzie dobry pretekst, żeby zrobić jeszcze jedną bluzeczkę w takim fajnym, ażurowym wzorze. Tymczasem tak będzie wyglądał wzór na naszej prawej stronie. I teraz tak jak wspominałam wcześniej, na prawej stronie będziemy zawsze wykonywać półsłupki nawijane, ale będziemy pobierać przednią pętelkę, a na lewej stronie będziemy wykonywać półsłupki, oczka ścisłe z narzutem, ale też będziemy pobierać przednią pętelkę. I przednia pętelka od oczka, może tutaj mi się uda pokazać, ale chyba mam tutaj zablokowane. Przednia pętelka od oczka to jest pętelka tak naprawdę ta, nad którą pracujemy, gdy mamy 2 pętelki. Zobaczcie, jak sobie popatrzycie na górę, macie oczko łańcuszka. Na górze pełne oczko łańcuszka. I oczywiście tu jest przednia, tu jest tylna. Pracujemy na przedniej, dlatego, że tutaj zostanie nam taka jeszcze bardzo tutaj dolna pętelka i dzięki temu z tej strony będzie ona widoczna, a z tej strony będzie widoczna ta pętelka. I potrzebujemy wybrać taką naprawdę przednią, a gdy mówimy o pętelkach jak gdyby tutaj z tej strony, to może nawet wydawać się, że jest to środkowa pętelka. Zobaczcie, robię narzut, pobieram od dołu tą pętelkę tak, żeby właśnie się wbić do środka, przeciągam włóczkę i od razu również przeciągam przez te 2 pętelki. Niestety oczka ścisłe z narzutem przerabia się ciężko i trzeba mieć trochę wprawę, ale dla osób, które już to robiły, to wiedzą, że da się to wyuczyć. Ok, i znowu oczko, narzut, pobieram tylko przednią pętelkę, przeciągam i przeciągam od razu przez 2 pętelki. Tak to będzie wyglądało, że teraz na tych oczkach, co mamy, wykonujemy luźno oczka ścisłe z narzutem. Może troszeczkę wzór jest taki niewygodny, ale jest bardzo ładny i warto się pomęczyć, żeby stworzyć sobie taki wzór. Ja jeszcze postaram się tutaj Wam pokazać w tym jasnym kolorze. O, udało mi się trochę spróć, żeby pokazać Wam właśnie, jak to wygląda od tej strony. Tu mamy całą pętelkę, a tu mamy tą pętelkę poprzednią. I gdy popatrzycie z góry na to oczko, moje jest trochę tutaj wyciągnięte, bo prułam, musimy zrobić coś takiego. Narzut, od dołu pobrać tą pętelkę w taki sposób, że przebijam się od dołu w środek, przeciągam i przez 2. I znowu przednia pętelka i przez 2. Tutaj możemy przeciągnąć albo w taki sposób z przodu, albo tutaj z tyłu. Nie ma znaczenia, ważne, żebyście wybrali tą technikę, która jest dla Was wygodniejsza. I zobaczcie, na końcu pobiorę
całą pętelkę przednią i tylną, po to, żeby krawędź była stabilniejsza, oczko do góry. Natomiast na tej prawej stronie, czyli to, co tutaj robiliśmy, będziemy znowu robić półsłupki nawijane i znowu pobierać przednią pętelkę, czyli zobaczcie, tu jest narzut i tutaj znowu patrzę od góry, gdzie jest mój łańcuszek, wbijam się w środek, przeciągam, ale robię półsłupek nawijany. Znowu narzut, wbijam się tutaj tylko w przednią pętelkę i półsłupek nawijany. Mam nadzieję, że teraz to widać na tym jasnym kolorze. Wiem, że czarny jest słaby do nagrywania, ale po prostu robię tylko jeden kardigan raz. Nie mam czasu, a bardzo lubię czarne kardigany. Więc mam nadzieję, że chociaż tutaj z tego, co pokazuję, będzie widać. I właśnie tutaj powstaną nam takie właśnie fajne fale, przez to, że zostawiamy tak naprawdę taką pętelkę raz z jednej strony, raz z drugiej strony. I słuchajcie, tak będziemy wykonywać ten wzór. Musimy przerobić sobie dosłownie kilka takich rzędów. Na prawej stronie półsłupki nawijane w przednią pętelkę, a na lewej stronie oczka ścisłe z narzutem, też w przednią pętelkę. I tak będzie się tworzył wzór. Czyli gdy przejdziemy na lewą stronę, odwracamy, znowu zaczynamy oczka ścisłe z narzutem w przednią pętelkę. W taki sposób. Niestety myślę, że nie ma sensu, żeby Wam pokazywała to na tym moim wzorku, czarnym panelu, ponieważ prawdopodobnie tego nie widać. Dlatego pokazuję to tutaj. Wzór nie jest skomplikowany, niestety tylko jest problem taki, że trzeba wybrać tą przednią pętelkę i to może być takie utrudnienie. Ale jak się chce osiągnąć pewien wzór, no to trzeba niestety się pomęczyć. No myślę, że warto. I ten wzór na lewej stronie też mi się podoba i myślę, że kiedyś przerobię sobie jakiś sweterek albo bluzeczkę. Czyli tak, ja jestem teraz na lewej stronie, muszę zrobić oczka ścisłe z narzutem, całe tutaj tę część, później skończę tutaj, odwrócę i z powrotem będę robiła półsłupki nawijane w przednią pętelkę. I tak będę kontynuowała cały czas ten wzór do momentu, aż uznam, że chcę doczepić kolejny pasek. I oczywiście, kiedy wykonam pewną część, pokażę Wam, jak doczepić ten pasek. A oczywiście po doczepieniu paska czeka nas kolejna rzecz taka sama, czyli tworzenie tej części. Tak naprawdę takie części górne można sobie wcześniej przygotować, a dopiero później połączyć ze sobą. Ale jeżeli będziemy łączyć po kolei, będziecie widzieć, jak długi się tworzy ten kardigan, jaka ma wysokość i czy Wam już odpowiada, czy robimy 2 paski, 3 paski, 4 paski, czy tak naprawdę to wtedy można na bieżąco sobie właśnie kontrolować. Tymczasem ja podrobię sobie tą część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda i jak połączyć. Ok, skończyłam sobie robić ten rząd. Oczywiście ten odstęp między jednym a drugim paskiem zależy od Was, w zależności ile paseczków planujecie i jaki długi ma być ten kardigan. I teraz tak, zrobiłam rząd półsłupków nawijanych i nie odcinamy włóczki, tylko robię oczko do góry i jestem na lewej stronie. I teraz doszyjemy sobie drugi paseczek. Ten drugi pasek również musimy tak ułożyć, żeby był na lewej stronie i również zostawiam wszystkie te zakończenia kwadratów na tej stronie dolnej, ponieważ lepiej mi tak przyszyć, żeby wszystkie były na dole. Czyli tak, układamy sobie ten pasek wszystko na lewej stronie. Ja doradzam sobie mniej więcej na końcu czy na pewnych miejscach pospinać, żeby oczywiście ładnie się równo zszyło, żeby wszystko było jednym ciągiem. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli uznacie, że ta część tutaj górna niestety troszeczkę się Wam skróciła, zawężyła, to pamiętajcie, że tych oczek trzeba wówczas dołożyć więcej, nawet tutaj po bokach, nie tylko gdzie było łączenie, ale tam, gdzie właśnie były takie rogi. To niestety musicie sobie ustalić najlepiej, w zależności też od tego, jakiego szydełka użyliście i też oczywiście jak luźno robicie. Ja powiedzmy, że mam odpowiednio, tak mi wystarczy. No i teraz oczywiście będę przyszywała sobie ten cały pasek. Przyszywanie będzie dokładnie takie same, jak przyszywałam sobie poszczególne, każde kwadraciki, z tym, że tutaj zależy od Was, jaką technikę sobie odbierzecie. Układam sobie na lewej stronie, czyli lewa do lewej. Mam lewą, tak? Trzeba się tutaj dobrze zorientować,
która to jest lewa. Akurat muszę sobie niestety przewrócić na drugą stronę. Czyli tak, tu mam lewą i tu mam lewą. Następnie robię w taki sposób, że tą część lewą przykładam w taki sposób, żeby z tej strony była lewa i z tej, a w środku oczywiście mam dwie prawe strony. I będziemy sobie doszywać tutaj po kolei oczko po oczku. Oczywiście zaczynam od pierwszego oczka tutaj, a tutaj wyszukuję sobie właśnie tej środkowej pętelki i robię oczko ścisłe. I znowu po kolei. I teraz tak, wszystko zależy od tego, jakie łączenie Wam się bardziej podoba. Można wybierać tutaj pętelki te boczne, co Wam wcześniej pokazywałam, ale wtedy będzie widoczny taki sam podobny właśnie ściek, co było widać z przodu i z tyłu. Czyli popatrzcie, pobieram tylko takie przednie pętelki, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i robię oczko ścisłe. Za każdym razem, tylko wtedy właśnie z tej strony będziemy mieć takie łańcuszki. Natomiast jeśli nie chcecie takich łańcuszków, to oczywiście można po prostu po złączeniu pobierać całe pętelki. Czyli zobaczcie, w taki sposób pobieram pierwszą całe oczko, jak gdyby już szukam całych oczek z tej strony i dopiero robię oczko ścisłe. I tutaj znowu całe oczko, tutaj całe oczko i robię oczko ścisłe. Czyli tak naprawdę musimy zastosować tą samą technikę, którą stosowaliśmy przy tworzeniu półsłupków na tej stronie. Czyli jeżeli tam, gdzie dodaliście oczka, to musicie tak złapać, żeby mniej więcej pobrać kilka razy tą pętelkę, czy 2 razy, po to, żeby po prostu zszyć równo. Ja myślę, że zostawię to właśnie w taki sposób, że nie będę tworzyć tych łańcuszków, bo nie ma jej z tej strony, więc będę pobierała całe oczka i będę szła równo, zgodnie z tą krawędzią, tak żeby sobie to po prostu przeszyć. Oczywiście jest to bardzo monotonna praca, trzeba sobie dokładnie rozplanować, żeby wyszła taka sama długość, żeby się oczywiście nie zdarzyło, że mamy taką sytuację na końcu. Więc warto sobie spiąć, patrzeć i starać się równo wszywać tą część. Ok, ja to skończę i pokażę, co dalej. Ok, wszyłam sobie ten drugi paseczek. Oczywiście na końcu staramy się tak zrobić, żeby mniej więcej się zlicowało. Będziemy sobie jeszcze obrębiać tą krawędź, więc nie macie się co przejmować, jak tam coś odstaje. Ok, no i na końcu oczywiście odcinam włóczkę i zamykam. Przewracam teraz całą tę robótkę na prawą stronę, ponieważ teraz będziemy dokładnie powtarzać to, co tutaj zaczynaliśmy od półsłupków z tej strony. Czyli tak naprawdę, tak jak wspomniałam na początku, to jest taka praca etapami. Po wszyciu właśnie tych kwadratów doczepiamy włóczkę i robimy półsłupkami nawijanymi dokładnie taką samą ilość, jak mieliście tutaj, czyli ja miałam 222, więc teraz jeżeli się będę wbijała dokładnie w te same miejsca, które wcześniej, to oczywiście również uzyskam 222 oczka łańcuszka. I tak robimy tę część, którą robicie z paseczkami, czyli znowu robię paseczek u góry, składający się z tego środkowego wzoru i jak skończę ten paseczek, oczywiście na tyle samorzędów, bądź mniej, bądź więcej, nie musi być przecież wszystko symetrycznie, to po skończeniu znowu doczepię sobie ten ostatni, już mój trzeci paseczek, dokładnie w taki sam sposób jak tutaj. I później znowu zacznę budować sobie tą środkową część, ale ta środkowa część do pewnego momentu u mnie prawdopodobnie będzie tak samo wysoka jak ta środkowa, jeszcze zobaczę, ale kiedy wybudujecie już tą część do momentu, kiedy uzyskaliście poziom, wysokość pachy, będziemy sobie już rozdzielać na poszczególne panele. Oczywiście jest jeszcze tutaj dół do wykończenia, który możemy zrobić w bardzo podobny sposób co tutaj, czyli również nadbudować sobie tą część.
Czyli gdy odwrócicie sobie robótkę, musimy zacząć oczywiście też od prawej strony, czyli tutaj będzie troszeczkę inaczej w odwrotną stronę, ale ja na razie jeszcze to zostawiam, bo zastanawiam się, czy sobie po prostu tylko tego nie obrębić, a zostawić sobie takie falowane kwadraty, dlatego jeszcze tego nie robię. Wy już widzicie tą robótkę, ale ja po prostu cały czas tworzę na bieżąco. Ok, dokończę pewien etap, czyli zrobię tą część, przymocuję tutaj kwadraty i zrobię tą wysokość i powiem Wam, co dalej. Ok, słuchajcie, skończyłam, zrobiłam już 3 paski, doczepiłam sobie również ten trzeci i zrobiłam sobie na pewną wysokość również ten wzór. Jestem w momencie, gdzie będę już rozdzielała panele pod pachami i ja też wybrałam sobie już tą część, żeby sprawdzić, jak się rozszerzyła, jak wygląda, czy się dobrze ułożyła i myślę, że będzie wszystko w porządku, więc tak zostawiam. Natomiast szerokość jest na pewno szersza niż zakładałam, ponieważ wiadomo, że te wszystkie kwadraciki i cały ten wzór musi się po prostu ułożyć. I teraz tak, musicie znać całą liczbę oczek i podzielić sobie na 3 panele. Dzielimy tą liczbę oczek na pół. Połowa to oczywiście będzie panel tylny, a drugą połowę znowu trzeba podzielić na pół i wydzielić na panele przednie. U mnie to będzie w taki sposób wyglądało, czyli na początek możemy sobie na przykład zrobić panel tylny, czyli tak zwane plecy, żeby było nam wygodnie. I ja już sobie tutaj rozplanowałam moje oczka, równo podzieliłam. To mam część na panel przedni, część na panel drugi przedni, no i oczywiście tą część na panel tylny. I zaczynam od wzoru takich słupków zmienionych. Oczywiście to wszystko jedno, od którego sobie zaczniecie, tylko pamiętajcie po prostu, z której strony zacząć, ponieważ jeżeli ja skończyłam na lewej stronie, tutaj zrobiłam oczka ścisłe z narzutem, to teraz pomijam sobie panel przedni, zacznę od panelu tylnego, czyli muszę doczepić włóczkę na prawej stronie, tutaj i będę pracowała tylko na panelu tylnym. Ok, czyli jestem na prawej stronie i będę wykonywała moje zmienione słupki i w miejscu, gdzie mam do wykonania panel tylny, to jest dokładnie moja prawa strona, jestem dokładnie tutaj, doczepiam sobie włóczkę i będę po prostu pracowała tylko na panelu tylnym, ponieważ później będzie mi łatwiej oszacować, jak zrobić panel przedni. Zobaczcie, robię oczko ścisłe, wybieram pierwszą pętelkę, która wchodzi do panelu tylnego, przekładam włóczkę i w tym samym miejscu wykonuję jeszcze mój zmieniony słupek. Tutaj, żeby to połączenie było stabilne, robię w całym oczku, ale później już przechodzę do wybierania tylnej pętelki. Czyli tak naprawdę ten wzór już znacie, kontynuujemy. Oj, przepraszam, niezmieniony słupek, pomyliło mi się z poprzednim filmem. Oczywiście półsłupek nawijany, czyli półsłupek nawijany. Zbyt często używałam poprzedniego wzoru i tak to się stawiło. Ok, czyli zobaczcie, półsłupek nawijany w przednią pętelkę. Przerabiam oczywiście do mojego znacznika, robię oczko do góry i wracam, czyli pracujemy tylko tam i z powrotem tym samym ściegiem do momentu, aż uzyskacie odpowiednią wysokość od pachy do szyi. Ja myślę, że muszę zrobić na około od 20 do 20 cm, przerobię tą część i powiem Wam, jak zrobić te 2 panele. Zrobiłam sobie już panel tylny, czyli tak naprawdę od pachy do góry. To jest tutaj ta część. Oczywiście dokończycie w dowolnym rzędzie, ale ja skończyłam sobie półsłupkami i zostawiłam sobie kawałek włóczki, żeby zszyć później ramiona. Teraz musimy wykonać panele przednie, 2 panele przednie. W taki sposób, to jest moja prawa strona, leży w tym momencie kardigan, czyli po złożeniu tutaj tej przedniej części jednej i drugiej będziemy mieć coś takiego. I ja chciałam sobie tutaj zbudować taki skos, żeby ten kardigan był właśnie w kształcie litery V, bądź właśnie w serek, więc będę na jednym panelu zmniejszała tutaj oczka z tej strony, a na drugim panelu będę zmniejszała oczka z tej strony. Czyli w jednym przypadku będzie to na początku rzędu i na końcu rzędu, dlatego że ja jak gdyby chcę w każdym rzędzie zmniejszać i chcę uzyskać taki dosyć mocny ten dekolt w kształcie litery V. Oczywiście to wszystko zależy od Was, jaki zrobicie sobie ten dekolt i od rzędów, ile macie. Jak wykonaliście sobie już panel tylny,
ja mam tutaj od tego momentu, możecie sobie policzyć liczbę takich rzędów, ile Wam wyszła, oczywiście licząc rzędy półsłupków i oczek ścisłych z narzutem, czyli tak naprawdę mamy taki fajny wzór, że możemy sobie liczyć zarówno tą część z półsłupków, jak i tą część tutaj z oczek ścisłych, z półsłupków i z oczek ścisłych. Może lepiej to widać właściwie na prawej stronie, tutaj. Czyli my tak naprawdę liczymy tą przestrzeń pomiędzy, tą przestrzeń pomiędzy, tą przestrzeń i pomiędzy. I ja wykonałam około 30 takich rzędów, co oznacza, że jeżeli chciałabym zmniejszać, wykonując panel przedni tutaj, w każdym rzędzie, będę miała o 30 oczek mniej i teraz mogę sobie tak naprawdę zobaczyć, czy starczy mi oczek i ile wyjdzie mi na górze. Zobaczcie, ja mam 56 oczek przeznaczonych na jeden panel przedni, czyli jeżeli pozbędę się 30 oczek, to około 26 powinno mi zostać na górze i wtedy wiem mniej więcej, ile będę miała na zszycie tutaj tej części na ramionach. Dokładnie już Wam pokazuję tej części. Jeżeli nie chcecie mieć zbyt szerokiego tego wcięcia na panel przednim, możecie zmniejszać tylko w rzędzie na przykład z półsłupkami i wtedy pozbędę się 15 oczek, czyli o połowę mniej i wtedy będę miała szerzej na ramionach. Oczywiście to wszystko zależy od Was, jaką macie wysokość, jaką włóczką robicie i co chcecie osiągnąć. Ja pokażę Wam moją wersję, czyli wersję, w której będę w każdym rzędzie zmniejszała. I teraz tak, mam położony kardigan na prawej stronie. Jestem w rzędzie, w którym na prawej stronie wykonuję półsłupki nawijane, więc zaczynając od tego panelu, czyli dokładnie tak leży mój kardigan, czyli będę wykonywała teraz tą część z tej strony, doczepiam sobie włóczkę tak, żeby była ciągłość wzoru, czyli muszę doczepić włóczkę tutaj i będę robiła moje półsłupki nawijane w przednią panelkę, natomiast z chwilą, kiedy dojdę tutaj, od razu robię pierwsze zmniejszenie, więc tak, doczepiam włóczkę, wykonam ten rządek, tego już nie będę pokazywać, bo to już wiecie jak robić i pokażę Wam, jak będę robiła zmniejszenia. Zobaczcie, zaczepiłam sobie włóczkę w miejscu tutaj pod pachą. Oczywiście cały czas sprawdzamy kontynuację wzoru, czyli w tym miejscu, gdzie mamy wykonywać półsłupki od lewej do prawej strony, zaczepiam pod pachą. Natomiast przy drugim panelu będę musiała zacząć od tutaj. To wszystko zależy właśnie, na którym wzorze skończyliście. Czyli tak, tu jest moja prawa strona i na prawej stronie wykonywałam półsłupki, więc dla tego panelu zaczepiłam tutaj włóczkę i tutaj robię zmniejszenia, natomiast dla tego panelu zaczepię tutaj włóczkę i po tej stronie będę robiła zwiększenia. Te strony zostawiamy proste i robimy bez zmniejszeń. Zmniejszenia są oczywiście tylko w środku, w momencie, kiedy wykonujemy dekolt. Dobrze, czyli tak, jestem na panelu moim widocznym z tej strony prawy, ale to jest tak naprawdę panel lewy, czyli tu prawy, ale gdy ubiorę na siebie tą część, to oczywiście to jest mój panel lewy. No i pokazuję Wam, jak będę robiła zmniejszenia. Miałam tutaj 56 oczek, więc teraz będę już miała 55, ponieważ zostawiam sobie dwa ostatnie oczka i przerabiam w taki sposób, że robię narzut. Tutaj wbijam się oczywiście w przednią pętelkę, przekładam włóczkę i teraz od razu również wbijam się w tą pętelkę ostatnią, ale w całą, czyli w całe oczko, pobieram, przekładam, mam 4 pętelki i teraz przeciągam przez te wszystkie 4 pętelki. To jest moje pierwsze zmniejszenie, robione oczywiście na półsłupkach nawijanych. I tak, jak Wam wcześniej wspominałam, ja sobie wyliczyłam, że będę robiła w każdym rzędzie zmniejszenia od tej strony, gdzie jest dekolt, ponieważ mam na tyle oczek i chcę, żeby tak naprawdę ten dekolt był szeroki, miał jak gdyby duży skos, więc dojdę w momencie, kiedy będę miała tutaj tylko tą część na zszycie na ramiona, odpowiednią liczbę oczek. Ok, czyli teraz tak, robię oczko do góry, odwracam sobie tą panel, no i tutaj powinnam wykonywać oczka ścisłe z narzutem i tutaj również zrobię sobie zmniejszenie, czyli zobaczcie, robię narzut, wbijam się w przednią pętelkę, przeciągam włóczkę, jeszcze raz mu krzywo i w drugą pętelkę, w drugie oczko również wbijam się, przeciągam włóczkę i teraz muszę przełożyć tą pętelkę przez te wszystkie 3 oczka. I tak będą wyglądały zmniejszenia na stronie lewej, czyli tam, gdzie wykonuję oczka ścisłe z narzutem. I w taki sposób budujemy ten panel.
że tu, gdzie mam pachę, robię na prosto, a tu, gdzie mam już dekolt, będę w każdym rzędzie, za każdym razem zmniejszała od tej strony. Czyli tak, przerobię oczka ścisłe z narzutem, tutaj na prosto, wrócę, będę robiła półsłupki nawijane. Kiedy dojdę do końca i zostaną mi 2 półsłupki nawijane, zrobię zmniejszenie, czyli 1, znowu później odwrócę i znowu będę robiła zmniejszenia. Już nie chcę tego pokazywać, żeby nie przedłużać filmu, natomiast pamiętajcie, że to od Was zależy, w których rzędach i ile będziecie robić sobie takich zmniejszeń. To wszystko zależy wtedy, jak Wam wyjdzie tutaj ten skosik, więc musicie sobie to mniej więcej zaplanować i ja pokazuję moją wersję. No i teraz, tak jak zgodnie z tym, co pokazywałam, na drugim panelu będzie oczywiście taka sama sytuacja, też będziemy robić zmniejszenia, tylko ten drugi panel muszę zacząć od krawędzi tej tutaj, żeby oczywiście była ciągłość wzoru, więc pokażę Wam jeszcze, jak będę tutaj dołączała włóczkę i jak będę pracowała, natomiast całość oczywiście wykonujemy cały czas tak samo. Czyli tak, jeśli chodzi o ten panel tutaj, to włóczkę zaczepiam sobie tutaj, oczywiście również wyszukuję ostatniego oczka, całego oczka, później sobie pochowamy te włóczki, robię pętelkę podstawową i przeciągnę sobie tą pętelkę również tutaj, w tym pierwszym oczku i zrobię oczko ścisłe. Ale tak jak wspominałam, muszę zacząć od razu od zmniejszenia, więc robię narzut, przeciągam tu przez całe oczko, to, które przed chwilą zaczepiłam, i w kolejnym drugim oczku pobieram już tylko przednią pętelkę, przeciągam, mam 4 i robię od razu zmniejszenie, czyli zaraz po zaczepieniu włóczki robimy zmniejszenie. No i kontynuujemy wzór dalej, czyli znowu tu przechodzimy do tego momentu, wracamy, wracając oczywiście oczka ścisłe z narzutem, też będzie zmniejszenie, czyli za każdym razem zmniejszenie. Tego już nie będę dalej pokazywać, to musicie wykonać sobie w bardzo podobny sposób, oczywiście jak panel, wzór idzie cały czas tak samo, tylko pamiętamy, że robimy zmniejszenie. No i ja wykonam już tą część z tych paneli, to pokażę Wam, jak u mnie wyszedł ten skos, jak to wygląda, żebyście mogli zobaczyć, co ja tak naprawdę tutaj zrobiłam, i za chwilkę do Was wracam. Znaczy, może nie tak za chwilkę, ale jak przerobię, to wracam. Ok, skończyłam robić panele przednie, 2. Tak jak Wam wspominałam, z jednej strony zmniejszenia tutaj, a z drugiej oczywiście tutaj, po to, żeby powstał nam taki ładny dekolt. No i teraz co? Słuchajcie, teraz pozostaje nam połączyć sobie oczkami ścisłymi tutaj tą część na ramionach, albo nitką, która Wam została, albo doczepić nową, po prostu ułożyć sobie kardigan na lewej stronie i zacząć sobie zszywać, po prostu wybierając jedno oczko tutaj z tej strony i pierwsze oczko tutaj z tej strony. Ja akurat zostawiłam sobie dłuższy kawałek włóczki, więc jej użyję, aby zamknąć tutaj tą część na ramionach. I po prostu przekładam sobie całe oczko, całe z jednej, całe z drugiej i oczkami ścisłymi zamykam tutaj tą część na ramionach po kolei, oczko po oczku. I tak robimy tutaj do tego momentu i oczywiście to samo robię z tej strony. I zajmiemy się wykończeniem dołu. Dół oczywiście kardiganu i teraz tak, ja już mam zszyty mój kardigan, w zasadzie wygląda jak dłuższa taka kamizelka, jest to jedna z opcji, jeśli na przykład chcecie właśnie zostawić sobie kamizelkę bez jakichkolwiek dodatkowych marszczeń, wykończeń, no to możecie w tym momencie sami zdecydować, jak ostatecznie będzie wyglądał Wasza wersja kamizelki czy też kardiganu. Ok, zobaczcie, ja teraz obrębiłam sobie również dolny pasek, postanowiłam jednak go wykończyć, czyli tak, w tym momencie zaczęłam sobie na prawej stronie od półsłupków nawijanych i dokładnie w taki sam sposób, jak wcześniej Wam pokazywałam, trzeba sobie porobić kilka rzędów, wydłużając jeszcze długość tego kardiganu. Z tym, że tak, ja postanowiłam, że nie będę robiła takiego samego paska na taką samą długość, bo byłoby już to dla mnie trochę za długie, ale to wszystko zależy od Was. I teraz tak, słuchajcie, po skończeniu rzędu na lewej stronie przechodzę do rzędu na prawej stronie, ale jak zauważyliście
moja kamizelka ma marszczenia, ponieważ no nie do końca mi te krawędzie się tutaj podobają. Ja jednak trochę za mało może nabrałam tych oczek, ale to nie szkodzi. Za każdy projekt da się uratować, więc po prostu pokażę Wam, co można zrobić, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Dlatego, jeśli Wy nie chcecie robić tego, co ja, możecie sobie dowolnie obrębić kamizelkę, nawet swoimi własnymi sposobami, albo możecie w podobny sposób, co ja, tylko bez zmniejszeń. Więc tak, żeby zrobić sobie takie marszczenia, jak są u mnie, wyjdziemy od dolnej krawędzi. Zobaczcie, ja teraz powinnam robić rząd półsłupków nawijanych, całościowy, ale zaznaczyłam sobie miejsca, w których teoretycznie miałabym mieć moje panele, czyli tu i tu. Wydzieliłam sobie tą samą liczbę oczek, starałam się oczywiście te same miejsca robić tutaj te oczka, więc niczego tutaj nie zmieniałam. Natomiast wydzieliłam sobie panel tylny i panel przedni, jeden i drugi, w taki sposób, że tu mam panel przedni, tu mam panel tylny, no i do pewnego momentu mam zaznaczony i kolejny panel przedni. Dlatego, że w miejscu, gdzie mamy panel przedni, będziemy sobie robić zmniejszenia. Będziemy sobie dokładnie ściaśniać ten cardigan po to, żeby on właśnie się w taki sposób układał jak u mnie. Nie musicie tego robić, ale jeśli Wam się to podoba, to oczywiście pokażę Wam moją wersję. Czyli tak, teraz jestem na prawej stronie i będę wykonywała półsłupki. I dalej skupiam się jeszcze na tej krawędzi dolnej, czyli jeszcze przechodzę do krawędzi dolnej, ale jest to już powiedzmy mój ostatni rząd, czyli tak naprawdę decydujecie się, w którym momencie już jest koniec budowania tej takiej wysokości tam i z powrotem. Więc w tym momencie, z chwilą kiedy mam zacząć robić półsłupki nawijane, ja oczywiście zrobię te półsłupki nawijane, ale będę robiła zmniejszenia. I tak naprawdę moje zmniejszenia będą dosyć rygorystyczne, ponieważ zrobię 2 w jednym. Czyli za każdym razem wbijam się w kolejne oczko, w tą samą przednią pętelkę, przekładam włóczkę w kolejne oczko, tutaj, tak jak dosłownie te zmniejszenia, które robiliśmy na tych naszych właśnie spadach, Boże, przepraszam, na tym naszym dekolcie, na skosach. Tylko po prostu tutaj dosyć mocno będę to robiła, czyli dosłownie w każdym takim z 2 oczek zrobię jedno, ale uwaga, tylko do miejsca, gdzie mam zaznaczony panel przedni. Czyli tak, tutaj sobie porobię zmniejszenia i dojdę do momentu, gdzie mam znacznik. Ok, zobaczcie, już mam ładnie zaokrągloną tą część, gdzie mam panel. Już to bardzo fajnie wygląda, więc to jest dobra alternatywa, jeśli coś nam się porozciągało. Wiadomo, że robimy z kwadracikami i ciężko czasami tak wywnioskować, jak te kwadraty się zachowają po praniu, jak to będzie wyglądało. Dlatego ja tę część właśnie dolną, tak jak Wam wcześniej wspominałam, po prostu wyprałam, żeby już wiedzieć, jak to będzie wyglądało. No i zobaczcie, tutaj przechodzę już do tej części, powiedzmy, gdzie jest panel przedni. Może zrobię jeszcze jedno tutaj łączenie, czyli tak jak u mnie tutaj to było około 56 oczek było na górze, więc mniej więcej 56 było na dole. I teraz przechodzę do zrobienia tej części już zwykłej, czyli panelu tylnego. I tutaj dokładnie około 112 oczek przerabiam, oczywiście bez zmniejszeń. Ja sobie to zaznaczyłam znacznikiem, więc do tego momentu po prostu już zaczynam zwykłe półsłupki bez żadnych zmniejszeń, czyli tutaj po jednym w każdym oczku. I znowu, jak dojdę do kolejnego panelu przedniego, znowu zrobię sobie zmniejszenia. Ok, przerobiłam sobie środek, czyli w jedno oczko, jeden półsłupek w jednym oczku i z powrotem przechodzę na panel z tej strony, w którym oczywiście również sobie robię te zmniejszenia, czyli z 2 oczek robię jedno, dokładnie w taki sam sposób i to wykonuję do końca, czyli do samego końca. I jak dojdę tutaj, to pokażę Wam, co dalej. Nie odcinamy włóczki. Dobrze, słuchajcie, zrobiłam sobie cały dół, czyli tak, jak wcześniej wspominałam, tak to teraz u mnie wygląda i jestem na prawej stronie,
tutaj w tym rogu i teraz będę szła dookoła tutaj, oczywiście ja nie mam tutaj zszyte, ale będziemy sobie od razu obrębiać tą część tutaj dookoła. I teraz tak, zobaczcie, wszystko zależy od tego, jak Wam tutaj wyszła ta krawędź. Tak jak wspominałam, u mnie nie jest jeszcze zbyt równa, więc postanowiłam, że po prostu sobie tutaj też delikatnie wszystko ładnie pozawężę. I teraz tak, w miejscu, gdzie mamy tą część, oczywiście nie mamy żadnych ładnych, równych oczek, żeby sobie ładnie wbić szydełko, ale staram się również obrębić tą część półsłupkami, stawiając jeden półsłupek na każdy rząd. Czyli na przykład, jak jestem na rogu, widzę, że mam tutaj mniej więcej miejsce, więc robię półsłupek, wyszukuję sobie dowolnych miejsc, liczba nie jest tak naprawdę konieczna, nie będziemy tworzyć nie wiadomo jakich wzorów, więc nie sugerujemy się liczbą, robimy tak na wyczucie, żeby po prostu ładnie tutaj to wyglądało. I znowu, jak gdyby jeden półsłupek stawiam na tą część tutaj po środku, a jeden tutaj na tą część po środku, a tak naprawdę to staram się zrobić tak, żeby zbytnio żeby to ładnie wyglądało, żeby nie było po prostu dziur w miejscu, w dowolnych miejscach, nawet nie liczę, ile tutaj tych półsłupków mam wstawić. Krawędź po prostu musi w miarę ładnie, równo wyglądać, więc tylko tym się tutaj sugeruję. Natomiast inaczej trochę będę robiła w miejscu, gdzie mam właśnie moje kwadraty, ponieważ ta krawędź troszeczkę wyszła spoza mojej równej linii, ale to nie ma znaczenia, bo ja sobie to wszystko fajnie wyrównam. Natomiast z chwilą, kiedy przechodzę na kwadrat, zrobię właśnie takie same zmniejszenia jak tutaj. Czyli zobaczcie, znajduję sobie pierwsze oczko od kwadratu, przeciągam włóczkę, kolejne oczko od kwadratu, przeciągam i robię po prostu takie zmniejszenie. I znowu narzut, jedno oczko, drugie oczko, zmniejszenie, narzut, jedno oczko, drugie oczko, zmniejszenie. Czyli zmniejszenie powstają tylko w miejscu, gdzie mam kwadrat, powstanie takie troszeczkę zmarszczenie, delikatne, tak jak właśnie tutaj sobie to zaplanowałam. I tutaj przechodzę po prostu dookoła tą krawędź. Tu dosłownie mam jeszcze kilka takich oczek w miejscu, gdzie miałam kwadrat. Tu w międzyczasie jeszcze mam włóczkę dołączeniową. No i tutaj też staram się mniej więcej jeszcze popatrzeć, gdzie mogę zrobić zmniejszenie. Natomiast w tej części tutaj postaram się zrobić tak, żeby nie było zmniejszeń, czyli po prostu wyszukuję sobie dowolnych tutaj pętelek, w zależności od tego, jak mi tutaj pasuje. Obrębiam sobie półsłupkami nawijanymi, tak żeby nie powstało zbyt duże dziury, ale jednocześnie zbyt szeroko też nie zrobić, żeby znowu się ta część zbytnio nie rozszerzyła. I w dowolnych miejscach tutaj obrębiam tą krawędź. I zobaczcie, tak będę robiła cały czas. W miejscu, gdzie są kwadraty, będę robiła zmniejszenia. Natomiast oczywiście musimy to zrobić dookoła, jak również w miejscu, gdzie mamy ten nasz skos, w którym mamy zmniejszenia, tu również trzeba powybierać dowolne pętelki, tak żeby to po prostu ładnie wyglądało. No i ja przerobię tą część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, zrobiłam sobie tą całą część, o której Wam mówiłam, łącznie właśnie tutaj z tymi z tyłu z kartkiem. Tutaj akurat z tyłu były ładne oczka, więc łatwo się to robiło, a tutaj na tym skosie wybierałam tak, po prostu, żeby było ładnie w dowolnych miejscach. No i skończyłam tutaj na dole, czyli tutaj z drugiej strony z tej krawędzi i tutaj postanowiłam, ja zmieniam cały czas opcję, ja sama się nie mogę zdecydować, co będzie najlepsze, ale postanowiłam, że tą krawędź wyrównam sobie jeszcze oczkami ścisłymi, tą dolną, ponieważ ona troszeczkę mi się tutaj musi zwęzić, więc dojdę do tego momentu i będę wykonywała już inny ścieg. Natomiast jeszcze tą część tutaj na dole postanowiłam zakończyć oczkami ścisłymi z narzutem, czyli znajduje się mniej więcej w miejscu, w którym miałam taki pierwszy półsłupek. Ja sobie tutaj zrobiłam dosłownie jeszcze jeden półsłupek, który taki jest taką krawędzią. Następnie robię narzut i taki pierwszy, który widzę, że był półsłupkiem zmniejszającym, po prostu przerobię oczkami ścisłymi.
I tutaj sobie zaznaczę to oczko, żebym wiedziała, które to oczko jest, ponieważ później będziemy już inaczej pracować, będziemy obrębiać sobie tą krawędź tylko od środka, czyli tej dolnej już nie będę obrębiała, aczkolwiek moja wersja to jest chyba już 5. na pomysł, jak to zrobić. I trochę mnie za mną już jest sprócia, bo nie do końca wszystko mi pasuje i mi się podoba. No tak to jest, niestety robię tylko jeden projekt, a potem muszę się zdecydować ostatecznie, który zostawić. Natomiast tutaj po prostu obrębię sobie tą krawędź dolną i to już będzie ostatnie obrębienie. Czyli po prostu wbijam się w całe oczko i przekładam, przerabiając po prostu zwykłe oczka ścisłe. Dzięki temu też te zwężenia, które robiliśmy na tej dolnej części, one się lepiej ułożą i będą lepiej wyglądały. No i tak, no i dojdę tutaj tym razem do tej drugiej krawędzi i zaczynamy już obrębiać tą środkową część. Ok, czyli dolną krawędź uważam za zakończoną, jest ona właśnie w tym momencie na prawej stronie i tutaj zaznaczę sobie ostatnie oczko, żebym wiedziała, gdzie ewentualnie mam właśnie tą krawędź. Oczywiście dobieramy takie oczko, które w miarę jest na rogu, żeby tworzyć taki kąt prosty. I teraz będziemy pracować już tutaj na tej krawędzi, tam i z powrotem, wykonując sobie takie delikatnie obrębienie. To obrębienie będę wykonywała troszeczkę inny sposób, dlatego że nie chcę, żeby mi się za bardzo zawęziła ta bluzeczka. Ja nie robiłam tak gęsto tych półsłupków nawijanych i boję się, że gdybym użyła jakiegoś innego wzoru, one by mi się za bardzo zawęziły, ścieśniły, dlatego zrobię taki wzór, który ostatnio bardzo lubię. To są półsłupki, ale robione jak gdyby w poprzednie oczko. Zobaczcie. Wykonuję teraz tutaj w tym miejscu, gdzie mam wbite jeszcze raz półsłupek. To będzie mój taki pierwszy półsłupek nawijany. I teraz jeszcze raz w tym samym miejscu wbijam się, przeciągam włóczkę i w kolejnym oczku wbijam się, przeciągam włóczkę i przerabiam półsłupek. Czyli tak, zamiast robić narzut, po prostu ciągnę nitkę z oczka, które przed chwilą przerobiłam, tutaj i teraz idę do oczka, które bym przerabiała. Dzięki temu wzór będzie troszeczkę taki, nie będzie tak ścieśniał nam tej robótki i będzie troszeczkę inaczej wyglądał. I myślę, że zastosuję bardzo podobny wzór do wykończenia rękawów, dlatego będzie takie nawiązanie do wzoru. I będzie taki troszeczkę też ażurowy. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. No albo spróbuję i znowu zacznę na coś innego. To się okaże. Ok, zobaczcie. No to czyli po prostu robię w poprzednim oczku się wbijam, pobieram, w następnym pobieram i przekładam przez 3. Już kiedyś pokazywałam ten wzór, więc osoby, które śledzą moje projekty, już na pewno wiedzą, że robiłam coś takiego, więc nie powinny mieć problemu z tym. A nowe osoby szybko załapią. Takie półsłupki z poprzedniego oczka. Ok, no i teraz będę przerabiała wzdłuż tej krawędzi, aż dojdę do tego drugiego końca, tutaj. I powiem Wam, co dalej. Czyli obecnie jak gdyby wykonuję ten wzór na, już Wam mówię, na prawej stronie, tak? Już się cała pogubiłam, ale chyba... Tak, jestem tutaj na prawej stronie. Ta lewa strona... Tak, zdecydowanie jestem na prawej stronie. Ok, czyli jak gdyby jestem tutaj w tej części, będę robiła tutaj, tutaj. Przechodzę sobie jak gdyby tutaj. Tam i z powrotem. Oczywiście dojdę do tej krawędzi i pokażę Wam, jak to będzie dalej wyglądało. Ok, słuchajcie, przerobiłam całą tą krawędź i jestem z drugiej strony, czyli tutaj jest moja dolna krawędź mojego kardiganu, taki ściągacz dolny. No i tutaj oczywiście staram się wybrać to ostatnie oczko, żeby ta krawędź tutaj ładnie wyglądała i też przerobić sobie w taki sposób. I teraz będę z kolei robiła oczko do góry, czyli w miarę robimy tak, żeby się tutaj zrównało. Oczko do góry i wracamy, czyli tu już nie przerabiamy dolnej krawędzi, tylko cały czas pracuję na tej bocznej, na tych panelach przednich i dekolcie. No i teraz będę wykonywała dokładnie to samo, czyli znowu w pierwszym oczku najpierw robię półsłupek nawijany. Teraz sobie znaczę to oczko, no
a kolejne oczko robię dokładnie tak samo, czyli muszę się wbić w poprzednie, w następne, te, które bym robiłam i przekładam. O, w taki sposób. Jeszcze raz. Piesio chrapie i mi tutaj zaczyna nie wychodzić. Ok, dobra. Zobaczcie, to będzie takie fajne, delikatne wykończenie, takie ażurowe trochę, ale myślę, że to już będzie ostateczna moja decyzja co do wykończenia. I tak przerabiamy sobie wzdłuż całej tej krawędzi, aż znowu do momentu, gdzie dojdziemy do tego kolejnego tutaj oczka. Tym razem również wykorzystam oczko, które będzie tutaj najbardziej z brzegu. Zrobię ostatnie i znowu będę wracała i wykonywała taki sam cały czas ścieg. Oczywiście wysokość, długość, szerokość tego ściągacza zależy od Was. Można sobie zrobić na taki, jaki potrzebujecie. Ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie już ostatecznie wyszło. Ok, słuchajcie, przerobiłam ten ściągacz tutaj. Oczywiście szerokość zależy od tego, ile chcecie mieć. Ja sobie tutaj skończyłam na dole. Zrobiłam sobie 4 takie rzędy. I jeśli uznacie, że na przykład na karku jest za szeroko, warto sobie zmniejszyć oczka, żeby się ładnie kark zaokrąglił, bądź nawet zrobić później jeszcze rząd oczek ścisłych dookoła, żeby ładnie to ściaśnić. No i zabieramy się oczywiście za rękaw. Tak jak wspominałam, taki kardigan może być kamizelką, może być też takim kardiganem z długim rękawem, ale ja nie mam takiego z krótkim, więc postanowiłam, że obrębię sobie dokładnie tym samym wzorem, po prostu tę samą ilość rzędów, żeby mieć taki krótki rękawek. I teraz oczywiście to jest, robimy wszystko tutaj już na prawej stronie. Zaczynamy od prawej strony, bo w zasadzie będę pracowała też tam wzorem tam i z powrotem po to, aby uzyskać taki sam efekt jak tutaj na ściągaczu bocznym. Czyli tak, układamy sobie kardigan w taki sposób, żeby tutaj widzieć ten rękaw i wybieramy sobie tutaj pod spodem pierwszą pętelkę w tym miejscu i oczywiście doczepiamy sobie włóczkę. Zmniejszam sobie oczko, robię oczko ścisłe i jeszcze raz w tym samym miejscu przerabiam sobie półsłupak nawijany i oczywiście wpinam znacznik, żebym wiedziała, gdzie jest początkowe oczko. I teraz będę obrębiała dookoła krawędź tego rękawa dokładnie w taki sam sposób, jak obrębiałam ten nasz ściągacz tutaj w środku. Czyli będę wybierała sobie pętelki, które tutaj są blisko, które mi pasują. Jednak pamiętajcie, że przy obrębianiu takiego rękawa musicie sobie po prostu policzyć liczbę oczek, po to, żeby zrobić drugi rękaw dokładnie taki sam, czyli mniej więcej tak samo rozmieścić oczka. Oczywiście warto robić to w jednym dniu, żebyście wiedzieli, jak wbijaliście się. No i ja tutaj naprawdę bardzo spontanicznie patrzę sobie na oczka, jak się układają i dobieram taką liczbę, że w zasadzie pomiędzy tutaj tymi wzorkami wkładam jeden półsłupek i za tym wzorkiem drugi półsłupek. Ja łącznie muszę zrobić tak, żeby było ich 65, żeby rękawy były takie same i znowu tutaj przed taką linią falowaną i za linią falowaną. I tak sobie wymyśliłam, że robię, wtedy mam pewność, że mniej więcej wbijam się w te same miejsca. I patrzę, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Oczywiście wzór jest rozszerzający, więc nie musicie robić zbyt gęsto tych półsłupków, ponieważ znowu będziemy obrębiać takim samym ściegiem i on fajnie nadaje się właśnie do tego, ponieważ nie zawęzi zbytnio rękawa, a więc nie jest potrzebna jakaś gęsta liczba tych naszych półsłupków. W dowolnych tutaj miejscach obrębiam sobie. Oczywiście na górze, w miejscu, gdzie mam łączenia, postanowiłam dodatkowo połączyć dwa półsłupki, żeby było ładne przejście. No i tak, obrębię sobie tą część. Dobrze, obrębiłam dookoła półsłupkami. Dokładnie uzyskałam taką samą liczbę jak w pierwszym rękawie. I teraz połączę sobie tutaj z pierwszym oczkiem. Oczywiście wypadł mi znacznik, ale tu mam pierwsze oczko, które stworzyłam. I łączę oczko ścisłym. Następnie będziemy pracować, możemy pracować tak naprawdę
tą samą stroną, ale później musimy wracać i wykonywać wzór tam i z powrotem, ponieważ wtedy będzie wyglądał tak samo. Czyli zobaczcie, tutaj jeszcze raz w tym samym miejscu mam po połączeniu, wykonuję półsłupek nawijany, to jest raz i oczywiście sobie go znaczę. I następnie przechodzę do tego samego ściegu, który wykonywałam w środku. Czyli jeszcze raz wbijam się, pobieram pętelkę, wbijam się w kolejną i przerabiam właśnie w taki sposób, żeby był ten sam wzór. Czyli w poprzednią, w następną i przekładam przez wszystkie pętelki. Czyli tak naprawdę obrębiamy dokładnie tak samo, z tym, że tutaj pracujemy w zamkniętym okrążeniu, ale musimy pamiętać, że musimy odwrócić robótkę i zrobić sobie na lewej stronie wzór. Obecnie jeszcze pracuję na prawej, więc zrobię całe okrążenie. Dobrze, przerobiłam prawie całe okrążenie, jestem tutaj na końcu i tutaj mam do zrobienia dosłownie jeszcze jedną pętelkę, czyli przerabiam. Natomiast teraz łączę to okrążenie z tą pierwszą pętelką i zaznaczam sobie tutaj ostatnią pętelkę, ponieważ to będzie moja ostatnia pętelka, którą muszę przerobić, ponieważ teraz robię oczko do góry i odwracam robótkę i tutaj będę pracowała teraz na lewej stronie. I pamiętajcie, żeby sobie dobrze popatrzeć, które pętelki są tak naprawdę teraz do przerobienia, ponieważ ta będzie nasza ostatnia, a ta tutaj to jest jedna pętelka, tylko ona ma dwa oczka, ponieważ jest taką łączeniową pętelką, więc to jest tak naprawdę jedno oczko. Czyli tak, wbijam się na przykład tutaj i przerabiam półsłupek. I ponieważ wzór wymaga ode mnie jeszcze raz wbicia się w to samo miejsce, to można na przykład tutaj, to jest cały czas ta sama pętelka, albo można jeszcze raz w tym samym miejscu i dopiero kolejną pętelkę zabieram. W taki sposób. Trzeba na to zwracać uwagę po prostu, żeby nie zabrać za dużo pętelek, żeby robótka się nie rozszerzała. I słuchajcie, za każdym razem robię tak samo, czyli po przerobieniu tego rzędu łączę i tym razem odwracam na prawą stronę. Czyli muszę robić tam i z powrotem, żeby po prostu wyszedł taki sam wzór. Oczywiście można by pracować w okrążeniu, w takiej spirali dookoła. Też wzór będzie bardzo fajnie wyglądał. Ja już przerabiałam taki sweterek, taką sukienkę, natomiast na pewno będzie się troszeczkę inaczej ten wzór wyglądał niż na przykład na właśnie wykończeniu tutaj środkowych paneli, dlatego, znaczy tych przednich paneli. Dlatego ja tutaj chcę zachować ten sam wzór i łączę po prostu ze sobą te okrążenia. I znowu doszłam do kolejnego rzędu, zrobiłam sobie ten rząd, tu mam zaznaczoną ostatnią pętelkę, żeby mi się nie pomyliło, którą mam zrobić. I znowu łączę okrążenie, czyli tutaj z tym oczkiem na górze. Łączę, robię oczko do góry i znowu znaczę sobie pierwsze wolne oczko, które tutaj jest przed połączeniem, żebym wiedziała, które to oczko będzie, a nawet wcześniej, widzicie? Dlatego warto sobie popatrzeć. Oj, coś mi się nie chce złapać. No dobra. I znowu odwracam i znowu pracuję na prawej stronie, czyli dokładnie tak samo. Muszę wykonać tutaj w tym oczku półsłupek i jeszcze raz ten sam ścieg. Trzeba pilnować po prostu liczby oczek, żeby Wam się zgadzała. I w taki sposób przerabiamy sobie to obrębienie na rękawie. Oczywiście możecie sobie całkiem długi rękaw zrobić, jak najbardziej. Ja na razie robię krótki, ewentualnie jeszcze, jeśli będzie mi się nie sprawdzał, to zrobię sobie dłuższy rękawek, ale zostawiam tak jak jest. No mam nadzieję, że Wam się spodobał ten pomysł. Oczywiście jeszcze w miejscu, gdzie mamy tutaj ten skos, można sobie doczepić taki zwykły sznureczek czy łańcuszek z kilku oczek przerobiony jakimś na przykład jednym ściegiem typu półsłupki nawijane, zaczepić sobie go i mieć po prostu tutaj takie zawiązywanie właśnie w miejscu, gdzie zaczyna się nam ten skosik. To jest naprawdę wymaga tylko zrobienia jakiejś dowolnej liczby oczek łańcuszka i przerobienia pierwszego łańcuszka na przykład półsłupkami nawijanymi i zaczepieniu tutaj w tych miejscach i mieć taki fajny, zawiązywany kardigan. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł. Mam nadzieję, że ktoś sobie skorzysta, a jak nie, no to chociaż mam nadzieję, że oglądał sobie film z przyjemnością. Także ja Wam serdecznie dziękuję. No i pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.